Wieś Bielcza. Tutaj mieszkali jeszcze przed I wojną Cyganie, osiadli i właśnie pod koniec XIX wieku zaczęli tutaj przyjeżdżać Cyganie, kalderasze, kotlarze, którzy przybyli tutaj z terenów węgierskich i zatrzymywali się w tej wsi, po prostu byli przyjmowani tutaj gościnnie przez tych miejscowych Romów i co jakieś kilka lat wracali do tej wsi. I co jest bardzo ciekawe, to byli kalderasze, któryś z nich sobie przybrał polskie, bardzo takie chłopskie nazwisko Kwiek, popularne tutaj w tych okolicach. I z czasem to nazwisko Kwieków stało się bardzo elitarne, ponieważ właśnie z tej rodziny Kwieków zaczęli się ogłaszać królami. Pierwszy taki Rom właśnie tu z Bielczy w 1921 roku ogłosił się królem Cyganów, wszystkich Cyganów na świecie. I to była taka troszkę, powiedzmy, groteskowa sytuacja, ale niemniej jednak właśnie z Bielczy pochodził jeden z bardzo znanych królów przedwojennych, król Michał II Kwiek. Kiedy wybuchła wojna, grupę Cyganów Kwieków właśnie tutaj Niemcy zmusili do osiedlenia się, może nie zatrzymali ich po prostu, bo to byli wędrowni Cyganie, i w stodole na skraju wsi u jednego gospodarza oni tam mieszkali. To była grupa jakichś około może 40 albo więcej Cyganów i któregoś dnia w lecie 1942 roku Niemcy obstawili tę stodołę i wszystkich rozstrzelali. No, nie wszystkich, którzy tam mieszkali, bo część z nich, zwłaszcza mężczyźni w tym czasie, pracowali na kolei. Ja spotkałem później, wiele lat później, w Niemczech, w Gotyndze, w Göttingen, jednego z tych, który tu ocalał, Stefan Kwiek. On mi opowiadał, jako mały chłopiec, był małym chłopcem, matka powiedziała, żeby poszedł coś użebrać na wieś. On poszedł do ludzi i jak wrócił po całym dniu z jedzeniem, które użebrał, okazało się, że cała rodzina już jest zamordowana, no i on jakoś później ocalał. W 50 latach miejscowa ludność zainicjowała taką akcję, żeby ekshumować tych Romów pomordowanych w tamtej części wsi, na tak zwanym Biedaczu. I tutaj ta mogiła jest, jak widać, utrzymywana przez miejscowych ludzi. Rodziny tych Kwieków już tutaj nie ma, ale mogiłę ludzie utrzymują w dobrym stanie. Tu napisano, że to jest grup zbiorowy Cyganów. Nie wymienia się nazwisk ich. No, ja wiem, jakie to były rodziny, dlatego że poszukiwałem w archiwach. Po wojnie były spisywane zeznania świadków różnych zbrodni i w archiwach jest kilka relacji miejscowej ludności, ci ludzie opowiadają to, co zapamiętali. To po pierwsze. Po drugie, jeden z ocalałych tych Kwieków również zeznania takie składał wobec Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i z jego relacji znamy nazwiska i pokrewieństwo tych ludzi, bo on wymienia, to była moja ciotka, która miała 2 dzieci, szwagier, który jakieś tam dzieci miał, także na podstawie tych zeznań możemy się dowiedzieć, jakie to były rodziny, jak spokrewnione, ale wszyscy oni byli kelderaszami i wszyscy byli z rodu Kwieków. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym, bardzo pięknym sposobem upamiętnienia dramatu pomordowanych Cyganów. Jest tablica, którą w 1973 roku wmurowali mieszkańcy w ścianę kościoła. Wymienieni są wszyscy mieszkańcy tej wsi, którzy zginęli w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych, czy w czasie bombardowań, czy też w czasie lokalnych rozstrzeliwań, w czasie wojny jako żołnierze. Oni są wymienieni z imienia, nazwiska, podane są ich lata życia. Natomiast
O Cyganach niewiele ludzie wiedzieli, ale to jest bardzo ładny przykład tego, że jednak pośród tych wszystkich mieszkańców również wspomniano 41 Cyganów z rodu Kwieków w wieku od 5 miesięcy do 69 lat, a więc musieli mieszkańcy dość blisko znać tych Cyganów przez ten czas, jak oni tu mieszkali, że wiedzieli, w jakim wieku są i że to byli Kwiekowie.